Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. To już 4. odcinek z naszej 5-odcinkowej serii, gdzie pokazuję Wam, jak budujemy nasz dom Mezzanine Smart. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo ważny, bo porozmawiamy w nim o ogrzewaniu. Zaprosiłem do tego odcinka również Piotra, który jest prezesem firmy Inodom, z którą współpracujemy właśnie w zakresie układania folii na podczerwień. Dodatkowo opowiem Wam o klimatyzacji, opowiem o grzejnikach elektrycznych, a także o kozie grzewczej. Zapraszam do oglądania. Zapraszam Was do pierwszej części dzisiejszego odcinka. Jest z nami Piotr Łysek, który jest prezesem firmy Inodom, z którą współpracujemy już od długiego czasu i który jest odpowiedzialny również za montaż folii na podczerwień w naszym budynku. Także zapraszam do wywiadu. Piotrze, prowadzisz swoją firmę już przeszło 7 lat i w trakcie tej działalności wykonaliście już kilkaset tego typu instalacji. Powiedz proszę naszym widzom, jakie są podstawowe różnice pomiędzy tradycyjnym ogrzewaniem podłogowym takim wodnym, a nowoczesnym ogrzewaniem podłogowym foliami na podczerwień? Różnica jest zasadnicza. Przede wszystkim musimy odróżnić to, że przy wodnym ogrzewaniu mamy system akumulacyjny, tak? Czyli mamy nośnik ciepła w postaci wody, który ogrzewa nam posadzkę betonową i posadzka dopiero nam oddaje ciepło do pomieszczenia. Tak? To zajmuje bardzo dużo czasu. Tak? Przy ogrzewaniu foliami grzewczymi tego nie mamy. Problem się pojawia wtedy, kiedy w ogrzewaniu wodnym musimy zmniejszyć temperaturę bardzo szybko. Tego nie zrobimy. Czy zwiększyć temperaturę, tak? Tutaj mamy dwa aspekty. Natomiast przy ogrzewaniu foliami grzewczymi zwiększamy sobie temperaturę co pół godziny, co godzinę nam się zmniejsza temperatura lub zwiększa, taką jaką sobie zadamy, tak? Mamy dedykowane termostaty, którymi sterujemy każde pomieszczenie osobno. Ty, jeżeli lubisz spać w sypialni w zimnym pomieszczeniu lub twoje dzieci na przykład w sypialni obok lubią spać w ciepłym pomieszczeniu, jesteśmy w stanie tak zaprogramować budynek, że każdy ustawia sobie temperaturę taką, jaką lubi w danym momencie. Natomiast przy ogrzewaniu wodnym nie możemy zapomnieć o tym, że musimy mieć jakieś źródło grzewcze. To jest piec na pelet, piec na ekogroszek, gaz lub pompa ciepła. Tak? To nam bardzo zwiększa wartość instalacji takiego systemu. A powiedz mi, poproszę, czy w tych nowoczesnych systemach grzewczych, właśnie chociażby foliami na podczerwień, jest możliwość na przykład sterowania tym zdalnie? Oczywiście. Przy ogrzewaniu foliami grzewczymi są sterowniki dedykowane do każdego rodzaju ogrzewania. My mamy sterowniki z funkcją Wi-Fi. Ściągając aplikację ze sklepu Play, instalując w swoim telefonie, jesteśmy w stanie sterować ogrzewaniem każdego pomieszczenia osobno tak naprawdę z dowolnego miejsca na świecie. Folia na podczerwień wydawać by się mogło, że to nowe rozwiązanie. Powiedz mi poproszę, jak jest z jego żywotnością i serwisowaniem? Jarko, być może w Polsce tak, natomiast w Skandynawii takiego typu ogrzewanie stosowane jest od bardzo dawna. To ogrzewanie stosowane jest również w saunach, w inkubatorach, ma działanie prozdrowotne. Mamy tutaj bardzo niską emisyjność kurzu w pomieszczeniu, tak? Bo przy ogrzewaniu podczerwienią promieniowania nam się rozchodzą równomiernie w każdym kierunku. Nie zachodzi konwekcja powietrza, nie mamy kurzu, nie unosi nam się kurz. Kurz zmniejsza się około 30–40% niż w normalnym ogrzewaniu. To jest bardzo duży atut dla alergików, tak? Natomiast jeżeli pytasz o żywotność folii, folie są budowane na bazie pasty poliwęgrowej. Żywotność takiego typu rozwiązania szacowana jest na ponad 100 lat. Producenci w Polsce i za granicą przewidują gwarancję tego systemu od 15 do 30 lat. To bardzo długo, właściwie nie ma tego typu rodzaju ogrzewania, które by dawały tak długą gwarancję klientowi. Dokładnie, zgadza się, tak? Mamy tutaj przykład kotła gazowego, który ma gwarancję około 5–10 lat. Mamy przykład pompy ciepła, która ma gwarancję 5 lat. Natomiast folia grzewcza ma tą gwarancję między 15–30 lat, w zależności od modelu, który w danym domu został zaprojektowany. Dzisiaj jak montowaliście folię na naszym budynku, widziałem cały ten proces, jak ją montujecie. Praca jest bardzo szybka, to się przede wszystkim rzuca w oczy. I patrząc też na te folie, to tam w zasadzie nie ma się co popsuć. To jest bardzo prosta konstrukcja, tak na dobrą sprawę. Tak, konstrukcja folii opiera się na paście węglowej, która nie utlenia się. Ona ma żywotność, tak jak wspominałem wcześniej, ponad 100 lat. Jak fizycznie nie uszkodzimy folii, nie przerwiemy jej, nie przetniemy,
to tam nie ma co się zepsuć. Proszę mi uwierzyć, naprawdę. Czyli w zasadzie najbardziej takim newralgicznym momentem to jest sam montaż i chwila po tym montażu, ale jeżeli korzystamy z odpowiedniej firmy, która zabezpieczy nam tą podłogę po tym montażu i przykryjemy to panelami, tudzież wylewką samopoziomującą, to w zasadzie tam się nie ma co zepsuć. Dokładnie, dokładnie. Ale tak jak wspominałem wcześniej, ważnym jest aspekt projektowy danej instalacji. Jak jest dobrze zaprojektowana i firma ma doświadczenie w położeniu i nie popełnia błędów, bo błędów można popełnić w tej sytuacji tak wbrew pozorom całkiem sporo, tak? Trzeba zbadać badania rezystancji, trzeba odebrać odpowiednie moce na dane pomieszczenia, sterowniki też mają dedykowane moce, nie można przekroczyć odpowiedniej mocy na dany sterownik. Jeżeli wszystko jest wykonane prawidłowo, tak jak sztuka budowlana nam w tym momencie każe, z folią grzewczą nic się nie ma prawa dziać. Wcześniej wspominałeś, że ten rodzaj ogrzewania świetnie nadaje się pod panele. A co w przypadku, kiedy klient na przykład chciałby na podłodze położyć płytki? Jeżeli klient chce położyć płytki, mamy dedykowany system matami grzewczymi, tak? Stosujemy to pod płytki, jak i również w pomieszczeniach mokrych w łazienkach. I metoda działania jest ta sama? Zasadniczo się nie różni, tak? Mamy dedykowany sterownik, którym sobie sterujemy temperaturę, którą zadamy, więc jest to samo. Okej, super. Weszliśmy do środka, ponieważ panowie z Innodomu właśnie kończą montaż folii na podczerwień, które są już włączone i jest tutaj zdecydowanie cieplej. Piotrze, powiedz mi poproszę, jaki rodzaj folii wybraliśmy do naszej inwestycji? Nasi projektanci do tego budynku zaprojektowali folię 140 W. Jak wiesz, Jarku, każdy budynek z biegiem czasu traci swoje właściwości energetyczne. Tak? Za 10, za 15 lat budynek straci troszkę na wartości. Tak? W tym momencie te folie dedykowane są do budynku, który będzie użytkowany za 20, za 30 lat i one dalej będą miały swoją preferencję grzewczą. Czyli tak zaprojektowaliśmy folie tutaj na podczerwień, aby one były wydajne nie tylko na początku przez pierwszy rok, 2, 5, ale również, żeby za 20 i 30 lat ten budynek w dalszym ciągu był budynkiem ciepłym, energooszczędnym i energetycznie wydajnym. Dokładnie, tak jak mówisz, sama folia w sobie ma od 15 do 30 lat gwarancji. Projektując system grzewczy do danego budynku również musimy to uwzględnić. Okej, a powiedz mi poproszę, jakich rachunków powinienem się spodziewać w takim budynku? Jesteśmy w 35-metrowym budynku Mezzanine Smart z antresolą, mamy dodatkową sypialnię, mamy łazienkę, stoimy w salonie, z którym będzie też aneks kuchenny i ten dom właściwie będzie wykorzystywany praktycznie codziennie. Jakiego tu się możemy spodziewać rzędu rachunku za ogrzewanie w skali miesiąca? Na przykład, przepraszam, że Ci przerwę, na przykład uśredniając to w skali roku. Bo wiadomo, że w okresach zimowych pewnie to będzie więcej, w okresach letnich pewnie mniej, ale gdybyśmy tak mieli to uśrednić. Tak jak Jarku mówisz, ogrzewanie domu należy uśrednić na perspektywy 12 miesięcy w skali roku. Tak? Latem tego prądu zużywamy praktycznie w ogóle, prąd użytkowy, ciepła woda, oświetlenie. Natomiast w okresie zimowym dochodzi nam ogrzewanie tego domu. W tym przypadku trzeba wziąć indywidualnie każdy projekt rozpatrzyć. Ten dom został tak zaprojektowany, aby zużycie nie przekraczało 70 W na metr kwadratowy energii grzewczej. Przy metrażu około 405 metrów daje nam to zużycie rocznie na poziomie 3000 kWh, co przekłada się na realne rachunki między 1800 a 2200. Oczywiście te rachunki możemy jeszcze obniżyć, w zależności jakie nastawy na termostatach ustawimy. Oczywiście, to jest tak jak z tym pytaniem, ile pali samochód. No tyle co zalejesz, tyle spali. Kwestia jaką masz ciężką nogę i tak samo jest z ogrzewaniem. I zależy też jaką temperaturę będę ustawiał na termostacie. To też będzie argument dla Natalii, żeby tą temperaturę obniżać tak jak ja lubię, bo ja nie lubię zbyt dużych temperatur, więc te rachunki będą niższe. Dokładnie, tak jak wcześniej wspominałeś, każdy lubi inną temperaturę, tak? Każdy czuje się lepiej w temperaturze takiej czy takiej. Tutaj mamy też tą swobodę, że każde pomieszczenie ma ten dedykowany termostat. To jest takie serce pomieszczenia, serce każdego pomieszczenia, w którym ustawiamy dedykowaną temperaturę. Wiemy na przykład, jak pracujemy, że pracujemy od 7 do 15. Przy ogrzewaniu podczerwienią jesteśmy w stanie sobie zmniejszyć temperaturę o 2, 3, 4 stopnie i pół godziny przed naszym przyjazdem temperatura nam wzrośnie automatycznie. Na tym bardzo dużo oszczędzamy. No właśnie, to jest kluczowe, żeby korzystać z tych nowoczesnych rozwiązań typu właśnie smart, tak jak też wskazuje idea
która mi przyświecała, jak zakładaliśmy tą firmę, żeby sprytnie wykorzystywać to, co daje nam obecnie technika. I fajne jest to, co powiedziałeś, że w skali roku te rachunki powinny oscylować między 1800 a 2200, więc dzieląc to na 12 miesięcy, to te rachunki za ogrzewanie, nawet biorąc pod uwagę obecne ceny wzrostów, ceny za energię elektryczną, no to nie są jakieś kwoty, które by tak na dobrą sprawę były bardzo znaczące w przypadku całego kosztu, jakim jest budowa domu, czy też jego użytkowanie, bo to jest raptem niecałe 200 zł w skali miesiąca. Dokładnie. Musimy też wziąć pod uwagę, że domy budowane w tych latach są już domami bardzo ciepłymi. To już nie są domy, w których były dwuszybowe okna, w których powietrze dmuchało i hulało nam w przestrzeni. W tym domu tak naprawdę potrzebujemy impulsu grzewczego. On jest dom budowany w normie WT 2021. Bardzo dobre ocieplenie, jakie stosujesz, bardzo dobre ocieplenie podłogi, bardzo dobre okna. To wszystko nam daje sumę kosztów bardzo niskiego ogrzewania na koniec. No, zgadza się. Staramy się robić te domy, każdy dom staramy się robić tak, jakbyśmy go robili dla samych siebie. Ale zadam Ci pytanie z innej strony. Wszedł Polski Ład, który ma wiele różnych aspektów. Bardzo wiele osób na niego narzeka z punktu widzenia różnych kwestii finansowych. Natomiast Polski Ład zwiększył możliwość zabudowy bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę domków rekreacyjnych z 35 metrów na 70 oraz wprowadził możliwość budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych również na zgłoszenie do powierzchni 70 metrów kwadratowych bez konieczności kierownika budowy. Po prostu ta procedura jest łatwiejsza. Powiedz mi, ponieważ my do oferty wprowadziliśmy takie właśnie budynki o powierzchni 50 i 70 metrów kwadratowych. Czy masz jakieś dedykowane rozwiązanie właśnie do tych trochę większych jednak powierzchni? Oczywiście, Jarku, tak jak wspominałeś, jeżeli klient preferuje ogrzewanie pod czerwienią, dalej stosujemy folie grzewcze, które się świetnie sprawdzą w tych budynkach, o których powiedziałeś. Natomiast jeżeli klient chce zastosować ogrzewanie akumulacyjne, tak, czyli chce mieć symulację ogrzewania wodnego, mamy dedykowane rozwiązanie kablami grzewczymi. To jest rozwiązanie dedykowane do zalewania posadzką betonową i które ma dożywotnią gwarancję do klienta. Sterowanie w takim rodzaju ogrzewania zostaje takie same jak przy foliach grzewczych. Czyli mamy dedykowane sterowanie każdego pomieszczenia osobno na indywidualnych preferencjach temperaturowych. Piotrze, dziękuję Ci, że przyjechałeś osobiście, montowałeś, nadzorowałeś montaż folii w naszym budynku Mezzanine Smart. To nasza wspólna wizytówka, bo ten budynek będzie domem pokazowym. Wierzę, że wybudujemy jeszcze wiele wspólnych, nowych tego typu realizacji. Także nie zatrzymuję Cię, wracajcie do pracy, a ja też idę robić swoje obowiązki. Montaż instalacji grzewczych w domach przygotowanych przez Ciebie to jest czysta przyjemność. Również Ci dziękuję za współpracę, którą mieliśmy do tej pory i do zobaczenia na następnej budowie. Super, dzięki. W naszych domach najczęściej stosujemy właśnie ogrzewanie podłogowe, o którym mogliście usłyszeć bardzo dużo, prosto z ust eksperta z firmy InnoDom. To rozwiązanie idealnie wpisuje się w ideę House Smart, czyli sprytnego wykorzystania powierzchni, a przy tym jest energooszczędne i bardzo wydajne. Niemniej warto rozważyć uzupełnienie swojego komfortu termicznego poprzez na przykład klimatyzację. Dziś stosuje się nowoczesne rozwiązania klimatyzacji, zarówno z opcją podstawową chłodzenia, jak i dodatkową grzania. Takie rozwiązanie w połączeniu z foliami na podczerwień idealnie sprawdza się zarówno latem, jak i zimą. Klimatyzacje producentów, które stosujemy w naszych budynkach, zawsze mają opcję sterowania za pomocą aplikacji, czyli łączymy się z nimi za pomocą Wi-Fi, więc tak jak w przypadku folii, możemy nie będąc w domu już ustawić w nim temperaturę. Nowoczesne klimatyzatory mają również funkcję jonizacji powietrza, co jest istotne dla alergików i osób z chorobami układu oddechowego. A na najniższych obrotach klimatyzacje, które stosujemy w naszych budynkach, wytwarzają dźwięk na poziomie raptem 18-19 dB, a więc są bardzo ciche. Najtańszym zaś w zakupie, ale najmniej efektywnym kosztowo w trakcie użytkowania są najprostsze grzejniki elektryczne na zwykłą wtyczkę do kontaktu. To rozwiązanie dla osób, które będą wykorzystywały budynki tylko w okresie letnim, na zasadzie jedynie do grzania pomieszczeń.
Wybierając to rozwiązanie, należy mieć na względzie to, że grzejnik taki zajmuje miejsce na ścianie, gdzie często chcemy ustawić na przykład kanapę czy też stół, co obniża efektywność takiego grzejnika. Niemniej jest to ciekawa, tańsza alternatywa dla dwóch wcześniejszych rodzajów ogrzewania, czyli folii na podczerwień oraz klimatyzacji. Bardzo często też pytacie nas, czy montujemy tak zwane kozy grzewcze. Otóż nie montujemy. Tym zajmują się wyspecjalizowane firmy. Jeśli jednak zdecydujecie się na takie rozwiązanie, to my nieodpłatnie przygotujemy tak zwany przepust pod komin kozy, czy to w ścianie, czy w dachu. Koza z całą pewnością nadaje klimatu wnętrzu i jest bardzo wydajna, jeśli chodzi o ogrzewanie. Ale trzeba tutaj pamiętać, że koza to też również żywy ogień wewnątrz budynku i niewłaściwe jej zamontowanie lub użytkowanie może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Rekomendujemy tutaj korzystać ze sprawdzonych i renomowanych firm, które mają wiele zrealizowanych takich przedsięwzięć, a i przeszkolą Państwa, jak w bezpieczny sposób z nich korzystać. Ten dzień był dniem naprawdę pełnym wyzwań. Aż fajnie na sam koniec usiąść i odpocząć. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się bardzo wielu ciekawych rzeczy z dzisiejszego odcinka dzięki mojemu wywiadowi z Piotrem z firmy Inodom, gdzie rozmawialiśmy na temat folii na podczerwień. Powiedziałem Wam pokrótce również na temat ogrzewania oraz chłodzenia, klimatyzacją. Powiedziałem również o grzejnikach elektrycznych, a także o możliwości instalacja kozy grzewczej. Subskrybujcie nasz kanał, wtedy nie ominą Was tego typu filmy. Wejdźcie na naszą stronę internetową housesmart.pl w zakładkę projekty. Są na niej już domy nie tylko o powierzchni 35 m2, ale również 50 i 70. Zostały pojedyncze wolne terminy na ten rok, także jeżeli chcecie z nami budować, to zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się. Cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie. Folie na podczerwień to relatywnie nowe. Czekaj, nie chodź tutaj. Bo słychać ten lód.